Ten niezwykły dom powstał na skarpie i ma kształt trójkąta. See the sun breaking a new day. See the light chase dark away. See the beauty on display in the earth after the rain. Na zaledwie 85 m2 znajdziemy zaskakująco wygodne wnętrze i dodatkowo 2 tarasy z pięknym widokiem. Partnerem odcinka jest firma Rookie Polska, oferująca kompletne rozwiązania dachowe najwyższej jakości. Na filmie zobaczycie blachodachówkę modułową Rookie Frigę, której szybki montaż idzie w parze z wytrzymałością i estetyką całego dachu. Dzisiaj podczas zwiedzania tego budynku będzie mi towarzyszył pan Paweł Daroszewski z firmy Inweco Domy, która zajęła się kompleksową realizacją tego konkretnego domu. Budynek ma bardzo oryginalny kształt. Czym był on podyktowany? O wyjątkowości tego miejsca tak naprawdę stanowi jego położenie. Działka i budynek znajduje się w takim naturalnym zagajniku, gdzie z jednej strony mamy jezioro, natomiast z drugiej strony mamy las. Także ta działka, tak naprawdę gdy pierwszy raz zobaczyłem, to była jedna wielka góra porośnięta wieloma drzewami. Początek i koniec terenu to była różnica 14 metrów, jeżeli chodzi o jej wysokość. Także dużym utrudnieniem i wyzwaniem było, aby wkomponować budynek pod względem budowlanym, technicznym, ale także wizualnym, bo to ma duże znaczenie. Dużym utrudnieniem były także obostrzenia związane z miejscowym planem, który tutaj obowiązuje. Tam w planie mieliśmy zawarte 3 linie, nieprzekraczalne linie zabudowy. Zazwyczaj jest to jedna linia, do której się dobudowujemy naszym domem, natomiast są tutaj 3. Także mieliśmy duże ograniczenie, te 3 linie tworzą kształt trójkąta, stąd bryła domu. Na pewno już zdążyliście zauważyć, że elewacja budynku jest wykonana z drewna opalanego japońską metodą, co gwarantuje jej wysoką wytrzymałość. Uwagę zwraca też nietypowy kształt dachu, ale o tym za moment. Teraz zapraszam Was do środka. Zobaczmy układ pomieszczeń. Jesteśmy teraz na parterze, zaraz po wejściu mamy nieduży przedpokój, pierwszą łazienkę z sauną i schody prowadzące do strefy prywatnej, gdzie zabiorę Was za moment. Idąc dalej zaplanowano kuchnię z półwyspem i wygodny kącik wypoczynkowy z kominkiem. Zauważcie, że wysokość salonu to 2,75 m. Elementy konstrukcji z drewna klejonego są pozostawione na widoku, co tworzy bardzo ciekawy efekt wizualny. Na pewno już zdążyliście zauważyć, że jadalnia zwęża się w kierunku jeziora i razem z dużymi oknami tworzy to bardzo niecodzienną oś widokową. A teraz mam dla Was coś specjalnego. Zapraszam na lewitujący taras. Dom powstał w technologii mieszanej, szkieletowej. Podstawę podłogi stanowią belki drewniane KVH, które wychodzą poza obrys budynku, stanowiąc podkonstrukcję do podwieszonego tarasu. Front tarasu jest wysunięty aż o 3 metry względem szczytowej ściany budynku. Ze względu na tak duże wytężenie konstrukcyjne, zamiast belek drewnianych musieliśmy tam już użyć belek stalowych, dwuteowych. Mimo tak skomplikowanej konstrukcji, proces montażu potrwał zaledwie 2 tygodnie. Izolację budynku stanowi naturalna wełna drzewna, natomiast główny element konstrukcyjny drewno KVH i BSH, czyli drewno klejone. Pełni ono rolę nie tylko konstrukcyjną, ale także wizualną.
Ten dom stworzony jest tak naprawdę z wielu detali konstrukcyjnych. Jednym z nich są wieszaki stalowe, które pełnią rolę połączeń belek stropowych. Wykonaliśmy je specjalnie na zamówienie dla tego budynku, gdyż są one dostosowane nie tylko do wymiarów belek stropowych, ale także do kąta ich połączeń. Teraz znajdujemy się na drugim poziomie, czyli w strefie prywatnej. W jej skład wchodzi ten pokój, sypialnia wraz z łazienką i różnica polega na tym, że tutaj na podłodze mamy drewno. Drewno mamy także na tarasie górnym, na który zapraszam. Punktem charakterystycznym tego domu tak naprawdę jest fasada szklana, która wypełnia nam tą frontową część ściany. Zrobiliśmy to w ten sposób, aby uzyskać jak największy obszar widoczności na jezioro. Podłogę tarasu mamy wykonaną z desek modrzewiowych, tych samych, których jest wykończony taras poniżej. Różnica polega na tym, że tam mamy deski opalane metodą japońską showbang, natomiast te deski są zaimpregnowane po to, aby zbliżyć się kolorystycznie podłogą do naszych okien. Podbitkę wykonaliśmy natomiast z deski świerkowej, żeby tutaj zaakcentować ten spód tarasu jako jasny, odbijający się od tej naszej deski elewacyjnej czarnej. Jako poszycie dachowe wybraliśmy blachodachówkę modułową Rookie Frigge, producenta, z którym współpracujemy od początku naszych działań. Początkowo planowaliśmy wykorzystanie blachy na rąbek stojący, natomiast miejscowy plan narzucał nam, aby poszycie dachowe było wizualnie zbliżone do dachówki. Dlatego też wybraliśmy blachodachówkę modułową Rookie Frigge, ponieważ jest minimalistyczna, prosta w montażu i ma nowoczesny kształt. Dodatkowym atutem tego wyboru jest bogata oferta dedykowanych obróbek, akcesoriów oraz niezbędnych dodatków do kompletnego montażu dachu, co ułatwia znacząco realizację naszego projektu. Dodatkowym atutem jest fakt, że blachodachówka modułowa jest materiałem lekkim, dzięki czemu nie obciąża nam nadmiernie naszej konstrukcji. Kształt w formie trójkąta spowodował, że jedna połać mogła być wykonana jako pełna, z takim samym spadkiem. Druga strona natomiast musiała być ścięta pod kątem zgodnie z geometrią trójkąta. Dachówka modułowa jest oryginalnie prostokątna, więc po ścięciu jej pod kątem należy wykonać maskownicę, która pozwoli nam zasłonić tą linię cięcia. Wybraliśmy model Rookie Frigge, ponieważ posiada ona odpowiednie przetłoczenie, na którym można oprzeć dachówkę zakrywającą, wspomnianą wcześniej linię cięcia. Obróbka ta stanowi element maskujący naszej linii cięcia. Dodatkowo odpowiedzialna jest za właściwe odprowadzenie wody opadowej z naszego poszycia. A teraz proza codzienności. Gdzie zrobić pranie w tym domu? Zobaczcie, że pralkę ukryto w tej łazience. Bardzo podoba mi się to, że mimo niestandardowego kształtu w łazience w domu trójkąt udało się maksymalnie wykorzystać przestrzeń. Dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podoba. Dom w całości ogrzewany jest poprzez tradycyjne ogrzewanie podłogowe wodne, które zasilane jest poprzez pompę ciepła powietrze-woda. Jest to bardzo energooszczędne rozwiązanie dla tego typu domów. Ze względu na oryginalną formę domu i okrojoną przestrzeń,
staraliśmy się w odpowiedni sposób go zagospodarować. Przykładem maksymalnego wykorzystania powierzchni jest szafa pod skosem w sypialni na piętrze, która została już zaprojektowana i przewidziana na etapie projektu budowlanego. Szafa wykonana jest także z płyty warstwowej, która pokrywa nam ściany wewnętrzne naszego domu, tak aby stworzyć spójne wykończenie wnętrza. Do mocowania płyt warstwowych użyliśmy specjalnych malutkich wkrętów, które po przykręceniu znikają nam w powierzchni. Ten efekt pozwala nam zachować czystą, gładką płytę bez widocznych wkrętów. Właśnie na takim minimalistycznym wykończeniu zależało naszemu inwestorowi. Kolejnym interesującym detalem jest wykończenie okna w sypialni na piętrze. Stworzyliśmy tam specjalną ramę stalową, która od strony sąsiada jest znacznie bardziej wysunięta niż od strony jeziora. Taki kształt narzuca nam, aby podchodząc do okna spoglądać w kierunku jeziora, nie w kierunku sąsiada, zwiększając tym samym intymność. Tworząc tego typu niestandardowy dom, ważnym elementem jest kompleksowość realizacji, ponieważ jedna ekipa może zarządzać tym, dbając o każdy detal na etapie projektu oraz budowy, aby mieć pewność, że wszystko to, co założyliśmy, zostało wykonane i zostało wykonane poprawnie. It's a beautiful